Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będą lody truskawkowe, ale będę je robił trochę inaczej. Poprzednie lody były przepyszne, no po prostu rewelacja, już ich dawno nie ma. Mam zamówienia na kolejne, ale one były tak, na śmietanie, mleku skondensowanym, no i w miarę dużej ilości cukru, więc tak z definicji nie powinno się ich jeść za często. Dzisiaj będę robił inne lody, które nie mają śmietany, nie mają mleka skondensowanego, bez cukru, natomiast są równie przepyszne. Są delikatne, takie kremowe, no i smak naprawdę dobry. Także polecam i zapraszam do oglądania. Podstawa tych lodów to są banany, dzięki czemu one mają taką kremową konsystencję. To nie są takie lody jak z soku owocowego, które są twarde. I banany powinny być słodkie, czyli one powinny mieć taką właśnie skórkę, jaką widzieliście. I wtedy te lody nie będą wymagały cukru i niewielką ilość syropu. Kroimy te banany, ja troszkę przyspieszyłem ten film, żeby Was nie trzymać jak banany kroję. I tak. I te banany będziemy musieli zamrozić. Tak na minimum, no muszą być po prostu zamrożone. 2-3 godziny, to w zależności jaką zamrażarkę macie. I dopiero wtedy one będą gotowe do użycia. Te lody później, one mają taką fajną właśnie dzięki tym bananom kremową konsystencję, natomiast smak jest delikatnie wyczuwalny, smak bananowy, ale to nie są takie lody bananowe. Jak na przykład zrobię truskawkowe, dzisiaj robię truskawkowe, no to mam lody truskawkowe z delikatną nutką właśnie bananów. I teraz tak, mam te zamrożone banany, wrzucam do blendera, truskawki, jogurt i to wszystko. A, i jeszcze syrop. Syrop ma być albo może być miód, jak chcecie taki całkiem naturalny, bez żadnych takich dodatków. Może być syrop klonowy, albo ja mam akurat syrop z agawy i będę używał syropu z agawy. No on jest chyba najbardziej z tych trzech neutralny, ma smak. I dajemy 1,5 szklanki tego, jeżeli liczymy, że szklanka ma 250 ml, to 1,5 szklanki takiego jogurtu. I będziemy musieli wszystko zblendować. Te lody później po około 3 godzinach mają taką piękną konsystencję. Później no one stwardnieją, no bo to są, żeby lody nie stwardniały w zamrażarce, no to muszą mieć dużo cukru, tłuszczu. Te nie mają. One nie to, że stwardniają tak całkiem na kamień, ale to co trzeba zrobić, to po prostu na kilkanaście minut je wyciągnąć przed tym, jak chcecie używać. Jak chcecie robić gałki, czy też dać tak na pół godziny do lodówki, co jest jeszcze lepsze. Teraz w zależności od tego, jak lubicie słodkie te lody, no to przede wszystkim banany muszą być dojrzałe. No ja miałem takie dojrzałe, ale nie jeszcze takie bardzo, bardzo dojrzałe, które mogłyby być bardziej dojrzałe. I jeżeli są takie bardzo dojrzałe, no to wystarczą 3 łyżki takiego syropu klonowego lub też z agawy, tak jak mam. Nawet 1 łyżka też wystarczy. Natomiast jeżeli chcecie mieć słodsze, no to trzeba po prostu dodać więcej. No już wszystko. To później jak zaraz to zmielimy, no to później będzie można spróbować. Ja troszkę dużo zrobiłem tego tych lodów. O właśnie. Sam ten syrop z agawy, no mi bardzo smakuje, ale później też nie jest tak jakby wyczuwalny. I do tego dodam jeszcze jakąś łyżkę cytryny, soku z cytryny. Co nie jest konieczne. No ja akurat lubię. Jak nie lubicie, nie musicie dodawać. Nie jest potrzebny. Tutaj żadnego z tych składników bym już nie opuszczał, dlatego że no już nie wyjdą dobre. No i właśnie za dużo dałem, muszę przerzucić do innego blendera, bo ten akurat sobie nie radzi. On się kręci, ale kręci się w miejscu.
Także przerzucam do takiego większego robota. Ja dałem 6 bananów, ale jeżeli będziecie chcieli zrobić mniejszą porcję, to z 2 bananów, no i wtedy trzeba oczywiście 1/3 tego jogurtu, 1/3, czyli 1 łyżkę tylko tego nektaru z agawy. No i tutaj już mi się ładnie wszystko zmiksuje. No i wydawałoby się, że te banany, znaczy te lody będą bananowe. No ale one nie są bananowe. No żona mówi, że ona wyczuwa banany. No ja wyczuwam też, ale bardzo delikatnie. Może dlatego, że ja lubię banany i to mi w ogóle nie przeszkadza. Natomiast no to jest akurat taki przepis. Bo można robić jeszcze inaczej, ale to już wtedy te lody są taka woda, nie lody. A te, no byłem zaskoczony, jak robiłem pierwszy raz, że one są po prostu tak dobre. To ciągle nie są oczywiście tak dobre lody, jak na śmietanie razem z tym, z mlekiem skondensowanym. No tamte to ja uwielbiam, a te są przepyszne. Tamte są rewelacyjne, a te bym powiedział, że są pyszne. No i przede wszystkim te lody, no to można jeść paczkę dziennie i nic się nie stanie, bo tutaj nie ma nic takiego, co byłoby przeciwwskazane, żeby jeść to często. No i zamykamy i blendujemy. Także zaraz zobaczycie, piękne, aksamitne wychodzą. Już tak naprawdę można iść od razu. Powiem, że jeżeli chcecie mieć takie lody, takie jak z takiego automatu lodowego, to one są już gotowe. Także nie trzeba je mrozić. No może tak z godzinkę bym zamroził. O, zobaczcie. Także one są już gotowe do jedzenia. Mogą być gotowe do jedzenia. Wyglądają bardzo ładnie. Natomiast ja przełożę teraz do pojemnika i do zamrażarki na około 3 godziny. 3 godziny powinny wystarczyć, żeby z tego robić gałki. No jak później zamrożycie dłużej, to jak najbardziej tak, no bo to można je długo trzymać w zamrażarce, natomiast przed użyciem trzeba na chwilę wyciągnąć, żeby one jednak troszkę odmarzły, bo to są lody. Ta zdrowa wersja, no to jest bardziej taka kłopotliwa, bo te poprzednie, także polecam, ja dam link w opisie do tamtego przepisu. Tamta po prostu no, wyciąga się i można jeść, też bez maszyny, natomiast już na śmietanie i z dużą ilością cukru. Natomiast no, jeżeli jesteśmy zdrowi i jemy od czasu do czasu, no to nie ma problemu, żeby sobie takiego loda czasami zjeść. Teraz przykrywamy folią, żeby jak nie przykryjemy, to na zewnątrz powstanie taka warstwa z lodu, a tego nie chcemy. Więc przykrywamy folią, czy tak papierem do pieczenia też można. Zamykamy, żeby żadnych zapachów z zamrażarki nie wchłonęły i na 3 godziny. I później będziemy próbować. Lody były około 3 godzin w zamrażarce, zaraz zobaczymy. One nie mają dużo. O, powinny być idealne. Tutaj troszkę chyba źle dałem tą folię, bo się zrobiła taka mała warstwa, ale to nie szkodzi. Taki gdzie bardzo cienkie. A, to znika od razu. Jest tak cienkie, że od razu się rozpływa. No i zobaczmy, jak te lody smakują w ogóle, jak one się będą nabierać.
No super. O, tutaj nie zamarzli do końca za dobrze. Czyli tak z boku. W środku jeszcze są trochę miękkie. No zobaczcie, wygląda bardzo ładnie, ale najważniejsze, jak smakują. Może jeszcze jedną gałkę dołożę. A co tam? Ale może najpierw w gorącej wodzie. Będzie się łatwiej nabierać. Zdecydowanie. O tak. Zobaczcie. Po prostu pięknie. O. Słuchajcie, wyglądają przepięknie. Jak lody. Jest bardzo, ale to bardzo delikatny posmak bananów, co dla mnie jest plus, ja lubię banany. Natomiast no, nie są to aż takie bardzo śmietankowe lody, jak robiłem poprzednio, no ale wtedy to była głównie śmietana, mnóstwo cukru. Te lody, no jeżeli można tak powiedzieć, są to zdrowe lody, można je jeść codziennie, bo tutaj tak naprawdę cukru jest tyle co z bananów. No i trochę z syropu z agawy. Natomiast poza tym to są właśnie banany, jogurt, trochę cytryny i to wszystko. Więc te lody, muszę powiedzieć, że no, są naprawdę dobre. Także polecam spróbować. Robi się bardzo prosto, są tanie, więc warto zobaczyć. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.